Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Samsunga D900i. No i widzicie, że telefonik bardzo tutaj stylowy, bardzo tutaj elegancko wygląda. Dzięki tym paskom na przedniej obudowie. No i tutaj zobaczmy telefonik tutaj na bocznej ściance znajduje się aparat spustowy z autofokusem, następnie tutaj podładowania, który służy tutaj również jako funkcja naszych słuchawek i tutaj funkcja naszego USB. Tutaj na tylnej ściance widzimy tylko napis marki Samsung, reklama Samsung Mobile.com, ale po wysłowie widzimy aparat fotograficzny 3,0 megapikselowy. Tu widzimy z autofokusem, jak pisze. I tu mamy jeszcze lusterko, które wcześniej służyło jako dawne selfie. No, w większości miało się takie lusterko z Samsungi. I tutaj jeszcze widzimy diodę LED, która służy jako funkcja tutaj wspomagania naszego aparaciku nocą. I tu widzimy na drugiej bocznej ściance klawisze ściszenia, pogłaszania tego telefonu, naszych dźwięków. Tutaj znajduje się na samym dole, zobaczmy, slot karty pamięci. W tym przypadku telefon obsługuje kartę pamięci microSD do 2 GB, spokojnie sobie radzi. Tutaj zobaczmy na przedniej ściance obudowy oczywiście nasz głośnik od rozmów u samej góry. I na samym dole widzimy taki mini otwór tutaj, w tym miejscu jest to otwór na nasz mikrofonik. I teraz sobie tutaj wyciągniemy naszą klapkę i zobaczymy naszą tutaj oryginalną baterię. Jeśli ktoś by po prostu tej baterii nie miał, a potrzebował, to takie informacje są tutaj istotne. Tutaj sobie zobaczmy. I sobie sprawdzimy tutaj podstawowe informacje też na naszej tutaj nalepce e-mail. Tutaj model Samsung SGH D900i i widzimy tutaj informacja, że telefon obsługuje Bluetooth. W tym przypadku tu zobaczmy wyprodukowane w Samsung, ale Samsungi produkowały w tym okresie czasu nasze tutaj modele w Korei oczywiście. No i telefon tutaj został wyprodukowany w 2007 roku, więc posiada już 13 lat. Włożymy sobie baterię, naszą tylną klapkę i teraz sprawdzimy tutaj podstawowe nasze funkcje w tym telefoniku, jak to wszystko się prezentuje. Tutaj zobaczmy, telefon tutaj nie posiada tylko angielskie menu. Tu w samej góry widzimy nasza historia połączeń, następnie nasze kontakty, później aplikacje, tu mamy otwarzacz MP3, zobaczmy jakie piosenki zostały tutaj ugrane przez użytkownika. Jak było słychać, jakość tego głośnika nie powala i głośność też nie. Tutaj widzimy jeszcze funkcję radiową, Bluetooth, no i nasze Java. Teraz sobie zobaczymy nasze gierki w tym telefonie. Zobaczmy, jest ich tutaj dość sporo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 gierek. Zaczniemy sobie od samej góry.
No bardzo fajna gierka, przechodzimy sobie dalej do drugiej gierki. I kolejna. Tutaj pewnie będą karne na pewno. Założę się, bo przeważnie było tak w Samsunga właśnie, żeby karne. O, tak jest. I tutaj strzelamy sobie do wytyczonego tutaj punktu. Zobaczmy. Też fajna gierka.
I tutaj już wszystkie gierki, które zobaczyliśmy. Tutaj dość spory wybór, widzicie. Także naprawdę dla każdego coś tutaj dobrego. Przechodzimy sobie teraz dalej. Oczywiście telefon obsługuje tu internet, ale musimy tutaj dograć odpowiednią najnowszą operę w formacie JAR lub JAD. I wchodzimy sobie teraz w nasze wiadomości. Zobaczymy, jakby się pisały wiadomości wygodnie w tym telefoniku. Zobaczcie, posiada oczywiście T9. I myślę, że bardzo fajnie tutaj miękkie klawisze i dość tutaj wygodne, dość o wielkim tutaj rozmiarze, więc będzie ok. Tutaj przechodzimy sobie teraz dalej. Tu mamy jeszcze nasze foldery, zdjęcia, wideo, muzykę. Tutaj zobaczmy sobie, poszukamy może jakichś ciekawych dźwięków, jakie są ubrane przed producenta. Nie wiem, czy to całe w ogóle już usunięte w tym przypadku. Tutaj zobaczmy od samej góry. I to wszystkie dźwięki, jakie słyszeliśmy. Tutaj dość mały wybór, chyba że ktoś po prostu usunął te dźwięki. Tu widzimy jeszcze dodatkowe funkcje tego telefoniku, oczywiście te podstawowe. Kalkulator, tutaj konwerter, stoper, minutnik i nasz aparacik 3,2 megapikselowy. Zrobimy sobie takie przykładowe zdjęcie, na przykład mojej dłoni. Tak jak widzicie, telefonik posiada autofokus, ale coś tutaj nie odpala za bardzo. Aha, tu mamy kamerę, musimy przełączyć. No i tutaj spróbujemy sobie jeszcze raz wykonać zdjęcie tym aparacikiem, tutaj autofokusikiem. No i zobaczmy zdjęcie wykonane tym telefonikiem, tutaj dość naprawdę bardzo dobrej jakości, jak widzicie. Tutaj bardzo fajnie to wygląda. Ciekawe, czy w ogóle jest opcja tutaj powiększ, ale chyba nie ma. Jest tutaj opcja powiększania, ale dopiero jak wejdziemy w zdjęcia, zobaczmy sobie, powiększymy tutaj moją dłoń maksymalnie jak to jest możliwe. Tutaj zobaczmy, naprawdę bardzo mało straciło na jakości. Naprawdę polecam ten telefonik, jeśli chodzi o aparat, bo naprawdę robi dobrej jakości zdjęcia. 3,2 czy 3,0 megapikselowym aparacikiem. Zobaczmy, naprawdę fajnie sobie radzi. Bardzo jasne, bardzo wyraziste, żywe tutaj zdjęcia. I jeszcze mamy oczywiście nasze ustawienia. Tutaj ostatni jakby folder naszego telefoniku. I tu widzimy ustawienia naszej daty, godziny, ustawienia ogólnych tutaj naszych ustawień. Tu się telefon chyba przeciął nam.
Tu widzimy jeszcze ustawienia naszych dzwonków, ustawienia świateł, tutaj ustawienia zabezpieczeń, no i reset ustawienia tutaj fabrycznych, oczywiście w każdym telefonie. Tu zobaczmy, no i tyle jeśli chodzi o ten model telefonu, zobaczmy. I teraz przejdziemy do demontażu i montażu tego modelu. I ściągamy tutaj tę klapkę, wyciągamy naszą baterię, wyciągamy kartę, tutaj pamięci jeśli jest i kartę SIM. No i teraz przechodzimy do odkręcenia naszych 4 śrubek. Tu zobaczcie, tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta. Są to śrubki w tym przypadku tutaj krzyżakowe. Odkręcamy sobie je wszystkie. Tutaj odkładamy na bok. I teraz tutaj przechodzimy do tutaj podwadzenia naszej tutaj tylnej obudowy. Zobaczcie, ona tutaj już samoczynnie praktycznie nam sama wychodzi. I tutaj naszej płyty głównej. Tutaj spróbujemy sobie ją podwadzić. Tutaj zobaczmy jeszcze, że w tym przypadku ktoś tutaj bardzo chyba szarpał naszą płytą i uderzył nasz telefon, dlatego że tutaj zobaczmy, tu są jeszcze śrubeczki, które powinny być odkręcone. Jeszcze tutaj mam zaślepki, tu jest jedna i tu jest druga. Tutaj zobaczcie, jedna i druga. Tutaj te zaślepki powinny być ściągnięte i tutaj powinny być śrubki odkręcone. Tutaj widzicie, że już jest chyba albo telefon poniszczony strasznie, albo po prostu nasza obudowa już jest strasznie zużyta. Dlatego tak to się stało. Więc sobie odkręcam te śrubeczki. Ale w ogóle nie ingerowałem w obudowę, a sama po prostu nam, widzicie, odeszła. Tu widzimy tasiemkę. Podwadzamy sobie tasiemkę. I teraz szukamy tutaj blokad. Tu jest jedna blokada, chyba tu główna. Podwadzamy sobie. Tutaj z drugiej strony widzimy już tasiemkę, więc sobie tą tasiemkę tutaj delikatnie odłączamy i naszą tutaj płytę główną odkładamy na bok. Tu widzicie, jest wszystko zgrzewane, lutowane, tak samo nawet tutaj złącze naszego zasięgu, antenki zasięgowej. Tu jest karta pamięci, gniazdo tutaj ładowania i po drugiej stronie widzimy kartę SIM. Tu jest zasięg, antena zasięgowa. No i przechodzimy sobie dalej w tym telefonie. Zobaczcie, te klawisze same wskakują. Musicie oczywiście pamiętać o tym, żeby później je włożyć na swoje miejsce. Teraz sobie tutaj wysuwamy nasz wysuw i teraz tutaj po samej góry wyciągamy naszą zaślepkę, jedną i drugą zaślepkę. Następnie tutaj odkręcamy 4 śrubki. Zobaczmy, one są tutaj bardzo dobrze widoczne. Tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta śrubeczka. Są to chyba takie same śrubki jak wcześniej. Na pewno krzyżakowe, ale chyba takie same nawet długości jak te poprzednie. Więc chyba nie będzie żadnego problemu tutaj nawet z pomyłką tych śrubeczek. Tu jedna śrubeczka nam w środku utknęła, ale już zdołałem wyciągnąć. I tu zobaczmy, tutaj środkowe te śrubeczki. Tutaj po wysuwie, w tym miejscu są tutaj mniejszego rozmiaru, więc o tym pamiętajcie. Sobie odkładamy je na bok, w inne miejsce. A tu same góry są takie same jak poprzednio, więc tutaj możemy je połączyć. I teraz tutaj będziemy wymontowywać nasz cały tutaj przód. Tutaj podwadzamy, zobaczcie. Zaczynamy sobie od samej góry.
tutaj otwierakiem bądź takim otwierakiem. Taki chyba będzie lepszy w tym przypadku. Tutaj po całej długości z jednej i z drugiej strony. Tu zobaczmy, staramy się tutaj delikatnie wyciągać naszą przednią budowę, bo tutaj mamy już tasiemkę. No chyba, że tasiemkę po prostu wymieniamy i nam tu nie zależy na tym. No, ale myślę, że nie zawsze będziemy tutaj wymieniać naszą tasiemkę, bo czasem nasz wyświetlacz tutaj i tak dalej. Tutaj sobie odklejamy naszą osłonkę naszej blokady. No i tutaj widzimy, tutaj z tej strony jest blokada, którą podwadzamy. No i tutaj wysuwamy naszą tasiemkę. Tutaj dość ciężko się wysuwa. Tutaj pewnie jest sklejona na kleju. O, zobaczcie, tu jest sklejona w tym miejscu, więc później sobie musimy tutaj przykleić taśmę dwustronną w tym miejscu obowiązkowo. No i tak to wygląda. Tutaj zobaczmy. To jeśli chcemy wymienić naszą taśmę, to teraz sobie wyciągamy naszą tasiemkę. Oczywiście tutaj przewlekamy. O, tutaj najpierw w połowie, zobaczmy. O, widzicie? I tak to wygląda, jeśli chodzi o tasiemkę w tym telefoniku. To już troszkę jest przetarta, ale myślę, że jeszcze troszkę posłuży. Nie jest tak jeszcze źle. I tutaj jeszcze widzimy na przedniej ścianie tego telefoniku, tutaj na przedniej obudowie, naszą płytę główną. Tutaj sobie podwadzamy akurat z tej strony. Tu mamy aparacik fotograficzny, głośniczek od rozmów, diodę podświetlania. Tutaj widzimy zabezpieczenie, aby nam się tutaj wyświetlacz nie ruszał. Tutaj kolejne. No i tutaj sobie podwadzamy naszą płytkę klawiatury numerycznej. W tym miejscu tu jest blokada. Widzimy. No i tutaj nasza nakładka. Gdybyśmy po prostu chcieli ją wymienić, to by się nam już starła po prostu. I to praktycznie wszystko w tym telefonie. Zobaczmy. Tu jeszcze chcielibyśmy podwadzić nasz wyświetlacz. To oczywiście tu są odpowiednie do tego miejsca. Ale to musimy zrobić tutaj bardzo delikatnie, by nie uszkodzić tutaj naszego wyświetlacza. Najlepiej tutaj plastikowym narzędziem. I tutaj najlepiej od samego dołu. Zobaczcie, jak chwytam akurat tę blokadę. Tu jest wszystko przyklejone i dość mocno. To jest z jednej i tutaj z drugiej strony. Ja już tutaj, zobaczcie, wyciągnę nasz wyświetlacz. No wiecie, tu nie chodzi o to, żeby tu jakoś zaawansowanie, wiecie, mieć jakąś specjalny sprzęt do tego, żeby tutaj wyciągać nasze wyświetlacze i inne podzespoły. Ja czasem nadużywam takie karty właśnie, jak widzicie, ze startówki i podwadzam sobie tutaj delikatnie, wsuwam sobie nasz wyświetlacz, no i wyciągam i z Sony, Ericssonów, Siemensu, Motorola i innych ciekawych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu, tego modelu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!